No i dzień dobry, witajcie kochani. Zgodnie z zapowiedzią ruszamy z naszymi maluchami. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czekają sobie. Chwileczkę postoimy, żeby one się uspokoiły. No i słuchajcie, standardowo z tego miejsca co zawsze, tylko troszeczkę nam tutaj się zmienia krajobraz. W zeszłym roku Wam pokazywałam, z góry puszczałam je tutaj. Cała ta S6, słuchajcie, nowa tutaj jest budowana. Przepiękna trasa w tej chwili. Cała trasa kaszubska, później tam w stronę Trójmiasta jest już przygotowana, a tutaj w stronę Słupska jeszcze jakieś tam ostatnie prace trwają, ale wygląda to świetnie, muszę Wam powiedzieć. Wracając w każdym razie do gołębi. Czyli co, zaczynamy z maluchami. I u nas, wiecie, na spokojnie, bez szaleństwa, co niektórzy to już mają treningów, a my na spokojnie. Cały czas były trzymane, słuchajcie, na takiej mega grubej, białkowej karmie, żeby się ładnie nam budowały, żeby, słuchajcie, nie były takie herlawe i tak dalej. My, mówię, tutaj i tak ich nie ciśniemy. Fajnie, jak one lecą, pewnie, że kurczę, nie ma tutaj co dyskutować. Jak też jest jakiś fajny wynik, no to zawsze cieszy, tak? No po to robimy, bez jakiejś hipokryzji, tak już teraz, że w ogóle nas to nie interesuje. Nie, no fajnie, jak one fajnie lecą, radzą sobie i tak dalej, ale my, mówię, no nie ciśniemy ich tutaj jakoś mega, tak? Więc mają po prostu fajnie sobie zrobić ten sezon gołębi młodych, żeby miały jakiś start, były przygotowane do lotów gołębi dorosłych. I tak jak mówiłam, cały czas były na takiej grubej karmie. Też tutaj doradzałam hodowcom, którzy troszeczkę tutaj są jak gdyby pod naszą opieką, żeby trzymać je maksymalnie długo właśnie na tej karmie białkowej, żeby one nam się pięknie rozbudowały, tak? I dopiero teraz wprowadzamy, słuchajcie, karmę lekkostrawną. Fajnie też, że nie było właśnie żadnych upałów i tak dalej, bo zawsze wtedy trzeba, wiecie, z tą karmą białkową szybko uciekać, jakieś lekkostrawne, jakieś diety wrzucać, żeby zaraz nam się jakieś adeno nie wdało. A tutaj te pogody były naprawdę na tyle łaskawe, że wyglądają przepięknie te maluchy. Koło domu, słuchajcie, trenują fajnie, naprawdę już odchodzą, więc myślę, że są ogólnie fajnie przygotowane, żeby zaczynać już treningi, więc mamy jeszcze 3 tygodnie i przez te 3 tygodnie z nimi, nawet nie całe 3 tygodnie, ale mamy jeszcze czas, żeby je tutaj, słuchajcie, trochę rozruszać, rozlatać i myślę, że to będzie wystarczająco. Także co, chwilę już stoję, moi kochani, startujemy, myślę. Nie ma co czekać. Raz były, słuchajcie, przy domu złapane, posiedziały troszeczkę w klatkach, tak żeby, wiecie, wiedziały, o co chodzi z tymi klatkami, żeby było jak najmniej stresu. Dobra, wszystko wyleciało, żeby tu żaden, bo to są takie niektóre młodsze. Dobra, poleciały wszystkie. Zobaczymy, jak sobie poradzą. I co chciałam jeszcze mówić? Nie wiem, co chciałam jeszcze mówić. Aha, że koło domu fajnie sobie radzą. Powiem Wam szczerze, że nie, ja już też z Krzyśką mówię, absolutnie koniec tego liczenia tych młodych, bo to jest po prostu wariactwo. Jest ich tutaj około 80 sztuk, ale mówię, do momentu spisów też już skończyliśmy z liczeniem, sprawdzaniem, czy są wszystkie, czy nie są, bo wiadomo, gdzieś jakiś zginie, gdzieś tam coś jastrząb złapie, to nie ma absolutnie sensu. Teraz dopiero będę robić spisy, dokładnie się okaże, ile ich jest i wtedy już będziemy jakoś to kontrolować, a na ten moment nie były jakoś liczone i tyle. Wiecie, człowiek tak orientacyjnie wchodzi do gołębnika i widzi wszystkie jakieś takie te, które się wyróżniają i na których też już człowiek, wiadomo, no zawsze są jakieś takie, na które człowiek zwraca uwagę. Jak te są, to jest ok. Później tak orientacyjnie, ilościowo się zgadza, to jest dobrze. No i dobra. Słuchajcie, trochę pochmurno dzisiaj, ale tutaj teraz jak wyjeżdżałam z domu, też słoneczko gdzieś tam się przebijało, więc nie jest... Jakaś osa mnie tu atakuje.
A my też nie jesteśmy na jakiejś mega dużej odległości tutaj, nie wiem, w tej linii prostej. Jezu, jakaś osa mnie tutaj przyatakowała, słuchajcie. Czy pszczoła, czy co to jest, nie wiem. W linii prostej, ale ładnie się wzbiły. W linii prostej, czekajcie, ona mi tutaj usiadła na ten, prawie na obiektyw. W linii prostej, Jezu, one mi tu zniknęły teraz. Będzie, nie wiem, coś około 8 km, myślę, może dzisiaj. Jezu, no siada na mnie, po prostu atakuje mnie. Ale ładnie się zbiły. Dobra, słuchajcie, bo normalnie mnie tutaj ten owad przeatakował, ale nie wiem, czy widzicie to? One tutaj są na wprost, czyli jak gdyby w dobrym kierunku. Się kierują. Dobra. Chyba już tutaj nic nie będziemy widać. Tak w oddali idą, słuchajcie, jak gdyby w kierunek, więc myślę, że fajnie. Ja wiem, że zresztą też się powtarzam co roku, też się nawet Darek ze mnie śmieje. Znowu ta osa jest tutaj. Że po co takie krótkie odległości, jak one latają gdzieś tam koło domu, to można już się śmiało wywozić. Ale ja nie wiem, no nie chcę ich jakoś stresować, chcę, żeby się tak fajnie oswajały i to mi się najbardziej sprawdza, więc tak też robię. Dobra, moi drodzy, później Wam opowiem, jak przyszły. No i słuchajcie, ja jeszcze nie dojechałam do Lęborka, a już dzwonił Krzysiek, że gołębie usiadły. Także powiem Wam, pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Pierwszy mały stresik. Nie, no to jest, mówię, no krótka odległość, to tam do 10 km, nawet później sobie muszę spojrzeć w linii prostej, ale nie zmienia to faktu, że fajnie, jak one tak, słuchajcie, sobie szybko odejdą, ekspresowo są w domu, zwłaszcza, że właśnie muszę Wam powiedzieć, kochani, że gdzieś tutaj mi opowiadają, hodowcy przyjeżdżają do sklepu i mówią, że jest tragedia z młodymi, tak? Że wypuszczają i to też właśnie jakieś krótkie takie odległości, 20-30 km, i potrafi z jednego takiego treningu nie wrócić po kilkanaście gołębi, i one nie dochodzą, czy nawet więcej niż kilkanaście. Także no kurde, zobaczymy. Ja mówię, człowiek się nasłucha, to zawsze się stresuje. Miejmy nadzieję, że nie będzie takich sytuacji, ale no kurde, będziemy obserwować, kochani, też będziecie, ja będę Wam, o zobaczcie, teraz zbliżam się właśnie, wjeżdżamy tutaj, tu jest jeszcze przebudowa na wjeździe do Lęborka, więc nie pojedziemy teraz głównym wjazdem, tylko zjeżdżamy na bok, na taką starą drogę, ale no wracając do gołębi, no zobaczymy, będziemy to obserwować, i później będą jakieś wnioski, słuchajcie, po tym sezonie, czy faktycznie coś się dzieje, czy się nie dzieje, jak tam sytuacja. Dobra, kończę. Do usłyszenia, hejo. No, jestem w domu, moi kochani. Towarzystwo w gołębniku. No, poszły, słuchajcie, naprawdę pięknie. Tak jak widzieliście, no, zawsze się kręciły ten pierwszy trening w ogóle, no to gdzieś tam nad tym lasem, lewo, prawo, nie chciały odejść, a tutaj po prostu poszły od strzała idealnie. Fajnie, cieszy mnie to, bo wiecie, jak na początku nie ma jakichś problemów, one się jakoś nie zestresują mega i tak dalej, to później też, słuchajcie, raz, że mniejsze ryzyko, bo mówię, najbardziej przy tych pierwszych wywózkach największe ryzyko, że jakieś adeno, stres i tak dalej, to ma ogromny wpływ, a jak wszystko idzie gładko, płynnie, to jest szansa, że będą gołębie, słuchajcie,
Przede wszystkim zdrowe, bo to podstawa. No ale nie, no zacznijmy też od tego, że słuchajcie, szczepienia, tak? Ja powtarzam Wam, ale szczepienia uważam, że absolutny must have tutaj u tych młodych, żeby zrobić taki pełen program szczepień. Wtedy, no już zauważyłam naprawdę w zeszłym roku też, jak one były takie dopilnowane, wszystko idealnie zrobione, zaszczepione, to też, słuchajcie, w zupełnie innym zdrowiu było to stado, także to jest podstawa. No i mówię, i później tak, żeby na spokojnie, słuchajcie, jakoś wejść w te treningi, żeby jak najmniej się stresowały, czyli mówię, no powkładać je najpierw w klateczki, żeby sobie postały, oswoiły się. To są niby takie malutkie rzeczy, słuchajcie, ale to ma później znaczenie, tak? Tak więc, jeśli chodzi o szczepienia, to najpierw była PHA, później był Salmowak i była oczywiście OSPA, także myślę, że no takie optymalne szczepienie dla gołębi młodych, tak to powinno wyglądać. I co? Wracając do karmienia jeszcze, już Wam mówiłam, że cały czas były jeszcze na grubej karmie. W tej chwili już przechodzimy na karmę lotową, czyli lekkostrawną, czyli tak naprawdę my sobie tutaj mieszamy, słuchajcie, i lekkostrawną z Bayersa, lekkostrawną Jerry. Zaraz podejdę, minuta. Ale mówię, kilka lekkostrawnych, do tego słuchajcie, ta dieta junior z MDM-u jest rewelacja, także też warto ją włączyć. No i co? I tyle. Dobra, muszę uciekać, moi kochani. Będę kręcić, będę Wam tam na bieżąco też coś opowiadać. Także pozdrawiam. Do usłyszenia. Dobry lot. No i witajcie, moi drodzy. Jesteśmy na pierwszym konkretnym treningu. Słuchajcie, jakieś 20 km przed młodzieżą. Pogoda przyjemna. Nie ma słońca, co prawda, ale jest przyjemnie bardzo. Właśnie w granicy 23 stopni. Żadnych opadów, więc z delikatnym wiaterkiem będą leciały. Więc myślę, że idealnie. Słuchajcie, na taki pierwszy locik. I takie tutaj znalazłam sobie miejsce. Kiedyś już stąd też puszczałam, ale nie było to tak zarośnięte, muszę przyznać. Chociaż one powinny tutaj fajnie wystartować. Nie powinno być problemu. Stoimy już parę minut, więc myślę, że jeszcze 2-3 minutki. O, słuchajcie, nawet słoneczko jakieś wychodzi. Bardzo ładnie. Myślę, że powinny sobie fajnie tutaj przelecieć. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, no to startujemy. Fajna tutaj przestrzeń. Myślę, że powinny mieć piękny odlot stąd. Czekajcie, jeszcze tutaj jakaś grupa ptaków przeleci sobie wokół. No i startujemy, maluszki. Lećcie sobie do domku. Proszę bardzo, powolutku. 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 Dobra, spokojnie. Tu jest dziura na dole. Dobra. I ok. No dobra, pięknie sobie wystartowały tutaj, słuchajcie. Ślicznie. Ślicznie. Teraz zobaczymy, cóż one zrobią. No przy tym pierwszym króciutkim wypuszczeniu to widzieliście, odeszły po prostu od strzała jakby. Zobaczymy, co teraz będzie. Myślę, że muszą się trochę pokręcić. To są jednak młode gołębie. Muszą się troszeczkę zorientować, gdzie są. Chociaż powiem Wam, że one wyjątkowo w tym roku trenują przy domu.
Naprawdę, jak wypuszczamy je rano, gdzieś tam koło 6, to one wracają 8-9 godzina. No wyjątkowo. Słuchajcie, teraz się schowały tu za tym drzewem. O, są. Pięknie. Po prostu nie pamiętam takiego roku, żeby one tak chętnie, słuchajcie, właśnie trenowały przy domu. Zawsze trzeba było to towarzystwo troszeczkę gonić. Słuchajcie. A teraz idealnie to wygląda. No zobaczymy. Okej, zbijają się ładnie. Trzymają się w stadzie, słuchajcie, nic tutaj nam nie odstaje. Trochę jest takich młodszych jeszcze gołębi. No, kołują sobie pięknie. Nie wiem, czy to widać tutaj. Bo już się troszeczkę... No słuchajcie, one jakby odchodzą już w kierunku. Tutaj teraz centralnie nad tymi drzewami. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. No idą w kierunku centralnie. Nie no, myślę, że jeszcze tutaj coś powinny wrócić. Ale nie no, ciągną ładnie w kierunek. No dobra, troszeczkę tam zygzaczkiem lewa, prawa, ale kierują się w dobrą stronę, więc to jest no centralnie, kurczę, moi kochani, fajnie to wygląda. Ostatnio nie zdążyłam dojechać, były w domu. No zobaczymy dzisiaj, chociaż nie, ja i tak się muszę zatrzymać jeszcze w mieście, więc na pewno nie zdążę. Ale zobaczymy, czy dojadę w ogóle do Lęborka. I czy one będą przede mną? Czy dziś w podobnym czasie zameldujemy się w mieście? No dobra, poszły pięknie. Kurczę, superancko, moi drodzy. Okej, no dobra, to zbieram się i jadę powoli. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No słuchajcie, ja tutaj w małym korku jeszcze stoję. Wjeżdżam właśnie do miasta. Ale Krzysiek dzwonił, że przyszły gołębie pięknie. W całej grupie, słuchajcie, więc jestem w szoku, jak to tak wygląda na początku. No to myślę, że jestem, słuchajcie, pełna optymizmu. No wiadomo, że to są tylko gołębie młode i tak dalej, ale tak jak już mówiłam wcześniej, jak te pierwsze treningi idą fajnie, tak bezstresowo, to najważniejsze, tak? To jest zapowiedź dobrego sezonu, bo mówię, najgorzej jak te pierwsze odejścia nie są takie jak trzeba, gołębie się stresują, schodzą się nie wiadomo ile i tak dalej, to no to jest problem, tak? A w tej chwili, no mówię, zwiastuję to, myślę, coś dobrego. No zobaczymy, będę Wam na bieżąco też pokazywać kolejne treningi, także będziemy widzieć jak gołębie sobie radzą. Także widzicie, ja powoli wjeżdżam do miasta. No niestety tutaj roboty cały czas trwają tej nowej S6, więc tak jak Wam mówiłam, cały czas tu się dzieje, ale już wszystko jest na ukończeniu, naprawdę super. Super to wszystko wygląda, jeśli chodzi o tą nową S6, dojazd i do Trójmiasta i słuchajcie, i tutaj do Słupska czy do granicy całej, tak, bo cała ta trasa jest tak naprawdę nowa, no to teraz to jest rewelacja. Także co, dobra, ja wjeżdżam do miasta, moi drodzy. Jadę jeszcze coś tam ogarnąć, a później jeszcze Wam pokażę młodzież i coś tam Wam powiem. No i kochani,
Po treningu pierwszym, poważnym, 20 km w linii prostej. I proszę, towarzystwo odpoczywa. Ale słuchajcie, chciałam wam powiedzieć jedną rzecz. Od kiedy prowadzimy tą hodowlę, ja nie widziałam, żeby gołębie młode tak odeszły, tak jak te dzisiaj. No po prostu jestem w szoku. One nie zrobiły żadnego kółka, no sami to widzieliście. Po prostu zygzaczek, zygzaczek, góra, góra, góra i odejście. No po prostu szok. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że to będzie dalej tak fajnie szło, moi kochani. Bo to różnie bywa z tymi młodymi, wiadomo, ale no na ten moment jestem po prostu w szoku, tak? No fantastycznie, tak? I tak samo już wam mówiłam o tym. One tutaj koło domu też zaczęły i to tak, słuchajcie, my je cały czas trzymaliśmy na tej karmie grubej, grochowej, więc one tutaj naprawdę kręciły się wkoło komina i tak naprawdę no nie latały jakoś sporo. Więcej przysiadywały na dachu, na trawie, wiecie, u nas taki luz blues, wiecie, jak zawsze, tak, my ich tak tutaj mocno nie i szybko nie rozkręcamy, wiecie, żadnych zaciemnień nie robimy i tak dalej, no prowadzimy je tutaj tak naturalnie, na spokojnie wszystko. I teraz, słuchajcie, dopiero przeszły na tą lżejszą karmę, no i co się tutaj zaczęło dziać, no to jest po prostu szok. Bardzo jestem zadowolona z tych początków. Zwłaszcza, że znowu też dziś słyszę, że kurczę, że jakieś problemy, że coś tam się zaczyna dziać z tymi młodymi, że gdzieś giną masowo, że wypuszczenia i nie ma kilkudziesięciu na noc i to już tam po paru treningach, więc no nie wiem, kurczę, zawsze z tyłu gdzieś tam głowy jest, wiecie, ta obawa, ale na ten moment muszę wam powiedzieć, że jest po prostu idealnie. Ok, i zerknijcie sobie, tak wygląda karma przygotowana dla gołębi młodych. Proszę, wymieszane kilka rodzajów karm lekkostrawnych. Do tego jakaś super dietka poszła też i do tego dieta juniorka z MDM-u. I taka jest mieszanka, moi kochani. I taką karmę już w tej chwili będą dostawać gołębie młode. Tutaj oczywiście, o proszę bardzo, Roni. Niezawodny gołębi młodych, uważam. Tego preparatu naprawdę używamy sporo i u młodych, i u dorosłych. Vitalvet z Centrum Zdrowia, proszę bardzo. Te Grüne Erdes z tego Procampa też bardzo fajny preparat. No mówię, wszystko co tak działa prozdrowotnie. Słuchajcie, oczywiście płyn do kąpieli, najlepszy z najlepszych, Ovigora też macie tu pod ręką. Ziółka do posypania, których też sporo idzie, słuchajcie. Propolis, który też podajemy cały czas. I karma taka, moi drodzy. Dobra, kończę, bo idę tam działać, jestem troszeczkę zajęta. Także tak jak mówię, będziemy widzieć się na kolejnych treningach. Na razie, cześć, dobry lot. Dzień dobry, witajcie kochani. 18 sierpień, czyli pierwszy lot konkursowy gołębi młodych. Słuchajcie, lecimy koło brzeg. Około 150 km, 145 chyba. Gołębie wypuszczone o 7 rano. W tej chwili już po godzinie 8. Więc za chwileczkę coś tam się może pokazać. Kochani, o, zobaczcie sobie jeszcze tutaj na dorosłe gołębie. Sobie pięknie odpoczywają. A, ktoś tam pytał o białego. Bo gdzieś tam się go nie dopatrzył na ostatnim locie, to proszę bardzo, jest nasz rodzyneczek liczny. Sezon cały fajnie zrobił. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się potoczy kariera białego gołębia. Wywodzącego się z samicy Marka Trzaski. To już wam mówiłam. No dobra, ale wracając do młodzieży. Czyli lecimy dzisiaj koło brzeg i słuchajcie, treningi jakieś tam pokręciłam. Nie wiem właśnie, czy uda mi się, może kurde, dzisiaj niedziela, może coś tam wam zmontuję, tak żeby cokolwiek pokazać, jak to wyglądało. Ja ogólnie byłam, słuchajcie, chyba tylko 2 albo 3 razy.
Później Krzysiek trochę jeździł, bo niestety miałam sporo innych zajęć, tak to wyszło. Ale ogólnie też powiem wam, że w zeszłym tygodniu gołębie no trochę przychorowały, znaczy no nie były jakieś tam mega chore, ale coś tam słabo trawiły, więc chwilę też było takiego stopu, jeśli chodzi o treningi. No ale teraz już ogólnie wszystko dobrze. Co prawda wszystkie nie poszły na ten pierwszy lot. No takie najlepsze ptaki zostawiliśmy, wiecie, różnie to bywa po takim nawet lekkim przechorowaniu, żeby nie było jakiejś niespodzianki, więc trochę takich dobrych gołębi zostało. Zostały też takie jeszcze najmłodsze, najmłodsze były w stadzie. One też jeszcze dzisiaj pauzują, więc 40 leci. Zaraz podejdziemy jeszcze do gołębnika, ale właśnie zastanawiam się, co robić, słuchajcie, bo wy mi tu cały czas podpowiadacie, że ja mam nie pokazywać zegara i nie pokazywać numerów, bo wiadomo, bo łapacze jak zobaczą, to już takiego gołębia nie wypuszczą. Kochani, nie wiem, czy to ma sens, bo prawda jest taka, że jak ktoś ma to w genach, słuchajcie, to niezależnie czy zna numery, czy nie zna numerów, po prostu jak gołąb wejdzie, to i tak go nie wypuści, a jeszcze jak wejdzie taki gołąb jak nasze, to już słuchajcie, niezależnie od tego, czy wie, czy nie wie, czyli to gołąb, to i tak go nie wypuści. No, tak przynajmniej ja to widzę, no ale no nie wiem. Pomyślę nad tym, w każdym razie pokażę wam tylko zegar na początek, a później pomyślę, czy pokazywać dalej. Dobra, to idziemy. Dzień doberek. Dzień doberek. Co? Głodne maluszki? Głodne jesteście? Głodne jesteście? No i dobrze. I dobrze, jeszcze trochę poczekacie. Słuchajcie, wyglądają ogólnie, dobra, otworzyłabym drzwi, ale nie chcę, bo one będą się tutaj mi pchały. Wyglądają jak $1 000 w tej chwili już. No nie były też jakoś mega chore, tak? No były po prostu takie, wiecie, przybite. I mówię, co niektóre nie trawiły, więc no więc takie było lekkie załamanie. I to tyle, ale dobra, to patrzymy na zegar, bo nie wiem teraz, co robić. Tak jak widzicie, 8:38 w tej chwili, 7 wystartowały, no więc dzisiaj, słuchajcie, bezwiecznie praktycznie, więc no jeszcze z 10-15 minut i chyba coś będzie, czyli równa 40, słuchajcie, w powietrzu, a reszta czeka maluchów. Dobra, później wam jeszcze nakręcę, jak wrócą gołębie z lotu, to wam pokażę. Kochani, ja oczywiście standardowo kręcę się, a jeszcze dodatkowo jestem sama, nie mam z kim pogadać przed lotem, więc chciałam wam pokazać lawendę. Jak pięknie cały czas wygląda, dlatego mówię, kurczę, już sporo jest wyciętej, ale to tak wiecie, przy chodniku gdzieś tam, mówię, jak ktoś właśnie przyjeżdża, to oczywiście tutaj ścinam w gołębnikach też mnóstwo lawendy w domu, ale jeszcze, zobaczcie, jeszcze cały czas jak pięknie wygląda. No i szkoda mi, cały czas tych owadów jest tyle. O, zobaczcie, przy okazji hortensje kwitną. Tam z tyłu też taka fajna. Ale słuchajcie, ogólnie bardzo późno w tym roku. Bardzo, bardzo późno. One już w tej chwili powinny być naprawdę w pełnym rozkwicie. Powinny się przebarwiać powoli, a one, zobaczcie, dopiero zaczynają. Tutaj jeszcze stoi zupełnie taki. No ale może za to jesienią dłużej będą pięknie wyglądać. Zobaczymy, jak to się przełoży. No dobra. To co? To czekamy.
Niebo czyste, zupełnie. Przydałoby się parę chmurek. No ale okej, ogólnie dobrze. Jest, słuchajcie, chyba 16 stopni, jak zerkałam. No i zero wiatru. O kurde, zdarzyło się? No to dwa. Dwa gołębie wyskoczyły, słuchajcie. No. Ty, dwa siadły dopiero teraz. Ja wyłączyłem telefon, wyciszyłem, żeby tu mi nikt nie dzwonił. Dwa siadły, jeden z boku, jeden z... No. No, ale nie wiem, jak one tutaj Dobra, no. wyskoczyły. Jak wściekłe. Ale gdzie jest reszta bandy? Moi drodzy. Jest następny. O, jest trzeci. Okej. Dobra, trzeci. No i gdzie jest reszta bandy? No teraz tu brygady, zobacz. O, tutaj górą. Ile? O, jest czerwony. Dobra, coś tam schodzi, chyba Krzysiek mówi. Tak. Nie jeden na pewno. Niebieski. Dobra, jest. Jest kolejny. Ła, ale przyładował. No, sam nawet nie wiedział, gdzie jest. I tutaj kolejne jakieś lądują. Dobra. No i pięknie. Tu chyba kolejne lądują. O, są trzy następne. Chyba więcej. Trzy chyba, dobra. Myślałam, że... Białe. Dobra. Okej. A ten trzeci gdzie tutaj zaleciał? Czy poszedł dalej? Okej. Dwa. Odkryję pierwsze. Dobra, tu idą chyba kolejne. Ja miałem 42. Dobra, jeden chyba. 10 chyba. Dobra. No dobra, powiem wam, że no nie klepnęły jakąś wielką bandą, ale ładnie ten początek poszedł. Piąteczka dosyć szybko, więc tak jak mówię, na te warunki, które były, no to jest dobrze. Dobra. Ciągną. Okej. Dobra, szybko do gołębniczka.
No i dobra. Wow, jakie piękne niebo. Co prawda nie ma żadnej chmurki. Ale ładnie to wygląda. Tu jakieś schodzą, kolejne. Ale szybują ładnie. Okej. O, moja pupila. Pokażę wam później pupilę moją. Mówiłam, że już się tworzy banda. Banda ulubieńców, które ze mną zawsze siedzą. I właśnie takie 3 już są pewniaki, które zawsze ze mną siedzą. Ale pięknie schodzi. Okej. Ładnie. No ładnie, one pierwszy raz w kabinie, moi kochani, więc uważam, że mówię, tych treningów też nie było za dużo. Poza tym my nigdy tych młodych nie ciśniemy, to wiecie dokładnie. Tu następny, fajnie. Ślicznie. No i co ja mam teraz zrobić? Mam iść pokazać wam zegar, czy nie? Nie wiem. Muszę to przemyśleć, te wasze rady. No i okej, słuchajcie. Uważam, że piękny locik. Jak na te warunki, które były. Cały czas się przyglądam tym starym. One fantastyczne, no przepiękne te gołębie. Ale dobra, do młodzieży. Do młodzieży naszej. Młodzież pięknie sobie poradziła. Cześć robaczki. Cześć robaczki. I słuchajcie, ja muszę bo za parę minut Olwia będzie tutaj. Muszę wyjechać kawałek tutaj na S6, żeby ją odebrać. Ale chcę wam pokazać. No właśnie nie wiem teraz, czy wam pokazywać ten zegar, czy wam nie pokazywać. Zaraz zobaczę. Okej. No to zerknijcie tylko 34/40. 6 gołębi brakuje. A później się jeszcze pomyśli, co z tymi numerami. Dobra, to ja jadę na chwilę. Zaraz wrócę i coś tam jeszcze dokręcimy. A tu głodomory siedzą. Cześć głodomorki. Cześć maluchy. Dostały już troszkę jedzonka, ale jeszcze dostaną za chwilę. Dobra, jak wrócę na spokojnie, to tutaj przyjdę. Coś tam poopowiadam. O, moi drodzy, wróciłam do domu. Jest po 16. A zobaczcie, jaka piękna pogoda się zrobiła. Słuchajcie, byłam na siłowni z Olią. Jestem umęczona. I co? Krzysiek pojechał, słuchajcie, z zegarem, bo dzisiaj na 16 zegary, jakoś szybciej. A Sylwerek też sobie wypoczywa. Wypoczywasz sobie, maluśku. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę z lotu bardzo zadowolona, kochani. Ogólnie jeśli chodzi o przylot, no to naprawdę, jeśli chodzi o czas, no to słuchajcie, tutaj wszyscy mieli podobne czasy gdzieś, więc kurde, mało treningów. Mówię, delikatnie jeszcze jakieś przechorowane gołębie wcześniej, więc uważam, że wyszło to super, tak? Krzysiek pojechał, właśnie zegar już wziął, więc mówił mi, że nie ma 3 gołębi na ten moment, więc kurde, powiem wam, że pięknie to wyszło. Także co, czekamy na kolejny tydzień. No i zaczynamy zabawę z młodzieżą. Dzisiaj króciutki jeszcze lot, ale mówię i tak przy tych, słuchajcie, ja byłam na 3 treningach, bo już sobie to przeliczyłam.
Nawet wam tutaj chyba wcześniej wrzucę przed tym filmem, to sobie już je zobaczyliście. Być może właśnie te 2 króciutkie treningi. Później byłam jeszcze na jednym takim 30 parę kilometrów z tego starego miejsca. Krzysiek był, kurczę, nie wiem, 4-5 razy max. No i to tyle treningów, jeśli chodzi o młodzież, więc kurde, rewelacja. Co niektórzy, słuchajcie, treningów narobione mają, a słuchajcie, czas podobny, więc wyszło to naprawdę dobrze. A jeszcze sobie zerkniemy. Na maluchy. Cześć. Cześć. Głodomorki. Cześć, głodomorki. Cześć. Chciałybyście coś pojeść? Apetyt, powiem wam, że im dopisuje po prostu szok. Po prostu szok. Jakie one są głodomorki. Chciałam wam pokazać. A, tu jesteś. No właśnie cię wyszukam. To jest, słuchajcie, pierwszy pupil. Pierwszy pupil tego sezonu. Cały czas przy mnie siedzi. A tutaj jest drugi pupil. Ten groch tutaj, słuchajcie, też cały czas się dobija. Także tak jak mówiłam, grono tutaj pupili jest. Także co, maluchy, odpoczywają sobie. A wy się tutaj dobijacie. No dobra, moi drodzy. To co, to tyle, jeśli chodzi o pierwszy lot. Pędzą. Zobaczyłyście mnie i pędzicie. Moi drodzy, za tydzień relacja z kolejnego lotu. Może jak mi się uda w tygodniu, jak będę robić jakiś trening, to może coś tam wam jeszcze wrzucę. Nie wiem, czy mi się uda, jak to wszystko wyjdzie, bo wcześniej wam obiecywałam, że coś tam może będę kręcić, a nie udało się, więc nie chcę wam znowu obiecywać, ale mam nadzieję, że może chociaż z raz będę miała szansę. Ja też lubię, kurde, strasznie z tymi młodymi jeździć. Lubię te pierwsze treningi takie właśnie, więc jeśli mi się uda, to na pewno wam nakręcę i coś wrzucę. A jak nie, no to standardowo będziemy widzieć się na kolejnym locie. Także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.